Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kilka słów o siewie i samosiewie. Ja już chyba w którymś z odcinków sprzed kilku miesięcy mówiłam, że nie mam jakiejś szczególnej ręki do siewu, nie mam też szczególnie dobrych warunków. Proszę zobaczyć, ja tak naprawdę dysponuję tylko parapetem, może 2 parapetami. Wszystkie parapety w mieszkaniu mam zastawione książkami i tak naprawdę nie ma gdzie tego siewu w warunkach domowych przeprowadzić. Czasem jednak, jeśli chodzi o rośliny dwuletnie, ja decyduję się wysiewać je w donicach w domu. Proszę zobaczyć, tutaj w sposób bardzo amatorski mam wysiane dzwonki. To są dzwonki Campanula medium, proszę zobaczyć. Tę donicę przykryłam po prostu torebką foliową, żeby utrzymać odpowiednią wilgotność podłoża. Podłoże, jest to typowe podłoże kupione w Castoramie, zmieszałam je z perlitem, żeby to podłoże nieco rozluźnić. Rośliny bardzo ładnie wzeszły, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu. Rośliny były wysiane dokładnie 10 dni temu. Bardzo szybko wzeszły. Mam tutaj bardzo dużo siewek. Ponieważ siewki rosną zbyt gęsto, należy je oczywiście przerwać. Z tym, że ja mam troszeczkę inną metodę. Ja ich nie przerywam, ponieważ odnoszę wrażenie, że przerywając naruszam też delikatne korzonki siewek, które rosną tuż obok. Biorę więc nożyczki i ucinam niestety bezwzględnie część siewek tuż przy podłożu. Oczywiście, kiedy siewki już podrosną, wtedy będę je musiała przepikować do doniczek, a jesienią przeniosę je już do gruntu, ponieważ nie mam warunków, by przechowywać doniczki z sadzonkami przez zimę w warunkach domowych. Osobom, które trochę boją się siewu, proponowałabym zacząć swoją przygodę z siewem od siewu roślin, które wytwarzają duże nasiona. Proszę zobaczyć, tutaj mamy kosmosy, nie pamiętam nazwy odmiany. Ja te kosmosy wysiewałam wiosną do doniczek. Kosmosy to są rośliny niezawodne. Uważam, że trzeba mieć pecha, żeby nam nie wyrosły. Wysiew kosmosów do doniczek ma tę zaletę, że możemy zapanować nad barwą rośliny. Czyli jeżeli kupimy sobie odmianę w jakimś konkretnym kolorze, wtedy wysiewając kosmosy do doniczek będziemy wiedzieli, jakiej barwy te rośliny otrzymamy. Kosmosy trzeba na bieżąco pozbawiać przekwitłych kwiatów, inaczej zaprzestaną kwitnienia. Obecnie jest wiele odmian na rynku, bardzo serdecznie polecam. Łatwa roślina do rozmnażania poprzez siew. Jeżeli ja zostawię jesienią część koszyczków nasiennych na roślinach, nastąpi tutaj samosiew i w przyszłym roku już nie będę się musiała kłopotać siewem tej akurat odmiany. Świetnie też przez siew można rozmnożyć kleomę. Kleoma to jest bardzo ciekawa roślina. Liście ma trochę podobne do konopi indyjskich. Różne barwy. Czasem kwiaty są w ciemnym różu, w jaśniejszym różu lub nawet białe. Również duże nasiona ładnie wschodzą. Można sobie tanim kosztem ubarwić ogród. Bardzo zachęcam do wprowadzenia tej rośliny do ogrodu. Ja ją zobaczyłam na Wawelu, zakochałam się w niej. Ona ma taki trochę egzotyczny wygląd i pomyślałam, czemu nie spróbuję. Jestem z niej bardzo zadowolona. Bardzo łatwo przez siew rozmnaża się również dalia kołnierzykowa. Dalie kołnierzykowe również świetnie wschodzą. Pamiętajmy tylko, że młodziutkie rośliny
trzeba chronić przed ślimakami. To jest taki krytyczny etap w ich życiu, że ślimaki bardzo atakują, potrafią je całkowicie poszatkować i zniszczyć. Także pilnujmy dali w początkowej fazie wzrostu. Kupmy sobie nasiona i eksperymentujmy. Jedyny problem jest taki, że nie wiadomo, jaki kolor otrzymamy z paczki nasion. Tu proszę zobaczyć, z tej samej paczki nasion nieco inna dalia. Bardzo dobrze z samosiewu rozmnażają się rudbekie. Też wystarczy je raz wprowadzić do ogrodu i już w tym ogrodzie pozostaną. Musimy się tylko nauczyć, jak rozpoznać siewki. Bardzo charakterystyczne są liście kutnerowate, czyli z takim włoskiem. Jak zobaczymy takie młode roślinki już latem lub wczesną jesienią, pamiętajmy, to nie jest chwast. Pilnujmy tych roślin i w przyszłym roku będziemy mieli piękne rudbekie. Niestety, powiem niestety, świetnie przez samosiew rozprzestrzenia się werbena patagońska. Ja zaczynam być coraz bardziej sceptyczna, jeśli chodzi o werbenę, ponieważ mam ją teraz już dosłownie wszędzie. Wprowadziłam ją do ogrodu, bo mi się bardzo podobała jej strzelistość. Teraz trochę żałuję, bo mam kłopot z nią. Muszę ją nieustannie plewić z różnych niespodziewanych miejsc. Świetnie też przez samosiew rozmnażają się słoneczniczki szorstkie. Ja bym proponowała unikać tej podstawowej odmiany, bo ona jest niezwykle inwazyjna, wydaje duży samosiew i możemy sobie potem nie móc poradzić z tą rośliną, dlatego że dosyć trudno jest ją wykopać. Natomiast jest wiele odmian, nowoczesnych odmian, które nie są aż tak inwazyjne i nie wydają aż tak dużego samosiewu. Na koniec pokażę Państwu moje naparstnice, których nasion sobie przywiozłam trochę z Anglii. Narzekałam bardzo na wiosnę, że one w ogóle nie wschodzą, że nic z tego nie będzie. Okazało się jednak, że się myliłam. Wzeszły, wytworzyły bardzo ładne rozety. Jedyny kłopot jest taki, jak zawsze z naparstnicami, że trzeba pilnować, by nie zjadły ich ślimaki. Wczesną wiosną pokazywałam też Państwu siewki, które wyrosły z nasion wysianych w zeszłym roku. Nie wiedziałam, co to za roślina. Podejrzewam, że może być to jeżówka. Piękne, duże liście. Zobaczymy w przyszłym roku, co z tego będzie. Zachęcam bardzo do eksperymentowania, zachęcam do siewu. Niskim kosztem możemy mieć ogród pełen kwiatów. Pozdrawiam serdecznie.